Czy można mieć krzywe nogi? Z pewnością tak. Część z nas patrzy w lustro i widzi, że coś jest nie tak. Jednemu to bardziej, innemu mniej przeszkadza. Są tacy, co patrzą i nie widzą. Co to za deformacje? Czy możemy je jakoś nazwać? A skąd się biorą? I wreszcie, jakie są powody, aby te krzywe nogi w cudzysłowie wyprostować? Jeśli jesteś ciekawy, ciekawa, to już nic nie dotykaj, bo zaraz po intro wszystko się wyjaśni. Witam Cię bardzo serdecznie w 56. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Dringa, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Zacznę od dwóch terminów, których będę prawdopodobnie często dzisiaj używał, więc aby każdy zrozumiał, o czym mówię, już je wyjaśnię. Pierwszy to kolana szpotawe, czy ogólnie szpotawość. O kolanach szpotawych mówimy, kiedy stojąc ze złączonymi stopami, nasze kolana nie dotykają się. Czasem odległość jest większa, czasem mniejsza, ale się nie dotykają. Ktoś powiedział obrazowo, że są jakby prostowane na beczce. A termin drugi to koślawość. Kolana koślawe to odwrotność szpotawych, czyli łączymy kolana, a stopy są daleko od siebie. Z kolei przy próbie złączenia stóp kolana przeszkadzają sobie i muszą się ominąć, co sprawia, że jedno kolano uginamy, a drugie przeprostowujemy. O takich kolanach czasem mówi się, że są w kształcie X-a. Skąd się biorą takie deformacje? Przyczyn oczywiście może być wiele. W grę wchodzą czynniki genetyczne, rozwojowe oraz urazy. Na genetykę specjalnie wpływu nie mamy. W okresie rozwoju organizmu, przykładowo sporty biegowe będą predysponowały do rozwoju szpotawości. Wreszcie złamania w obrębie kości długich mogą krzywo się zrosnąć i doprowadzić do deformacji osi. Jakie są więc powody do prostowania kończyny? Po pierwsze, ból po aktywnościach. Przeciążenie kolana, stawu skokowego lub innych części kończyny z biodrem włącznie. Młodzi ludzie zazwyczaj bardzo dobrze funkcjonują na swoich krzywych nogach, szczególnie jeśli kolana są lekko szpotawe, bo właśnie na takich najlepiej się im i najszybciej biega. I w zasadzie nie ma tu nic złego. Tkanki są wytrzymałe, a biomechanika więzadeł pobocznych pozwala na równomierne rozłożenie obciążeń pomiędzy przyśrodkowym a bocznym przedziałem stawu kolanowego. Tu oczywiście wiele będzie zależało od formy treningu i od intensywności wysiłku. Wraz z treningiem struktury będą się wzmacniały i wystarczy jedynie dawać im czas, aby się odpowiednio zregenerowały i do przeciążeń nie dojdzie. Może się jednak zdarzyć, że po aktywnościach ból w obrębie stawu kolanowego, skokowego lub nawet biodra, tak jak powiedziałem, się pojawi. A wtedy przychodzi czas na analizę przyczyny takiego stanu rzeczy. Przeprowadza się wywiad, analizę treningu, badanie kliniczne, obrazowe, wreszcie biomechaniczne i przy braku ewidentnych uszkodzeń struktury na pewno w pierwszej kolejności wdrożymy postępowanie zachowawcze, a może się jednak okazać, że nasze krzywe nogi nie pozwalają na przejście na odpowiedni poziom wysiłku, a ciągle bolą i wtedy można wziąć pod uwagę korektę chirurgiczną, aby bólu się pozbyć. Numer 2. Chciałbym biegać, ale moje koślawe kolana przeszkadzają mi w tym. Powiedziałem, że na szpotawych kolanach biega się dobrze, a co z koślawymi? No, tu biomechanika po prostu jest klapą, a bieganie jest niewygodne i mało efektywne. Widział ktoś kiedyś dobrego biegacza na koślawych nogach, jakiegoś koślawego piłkarza chociaż? No, nie ma. Ale może być ktoś, kto pomimo swojej budowy, koślawości biegać lubi i chce to robić. No i czy my możemy mu pomóc? Myślę, że oczywiście, że tak. I możemy mu te nogi wyprostować. Nie wiem, czy Cię na razie przekonuję, bo te pierwsze powody
może faktycznie nie są najlepsze, ale co powiesz na numer 3 pod tytułem uszkodzenie łąkotki? Zaburzenia osi przez wiele lat nie będą powodowały problemu, jednak ze względu na niesymetryczne rozłożenie obciążeń w obrębie stawu może dojść do stopniowego przeciążenia łąkotki i powstania zmian zwyrodnieniowych lub przy jednym niefartownym ruchu łąkotka po prostu pęka. Nie będę się tu już rozwodził na temat uszkodzeń łąkotek, bo te dosyć szeroko omówiłem w 19, chciałbym 90, czy 19-20 odcinku podcastu, do których oczywiście wysłuchania bardzo Cię zachęcam. Ale co dalej? Co kiedy uszkodzimy łąkotkę przy towarzyszącej deformacji kończyn? Wiemy, że łąkotka słabo się goi. W zasadzie można powiedzieć, że praktycznie się nie goi. Musimy jej pomóc. Pacjent dowiaduje się o konieczności artroskopii kolana i jakiejś formie naprawy lub usunięcia części łąkotki. No i czy to dobrze? Z jednej strony dobrze, z drugiej trudno powiedzieć, bo pewno przy planowaniu łąkotki należy brać pod uwagę biomechanikę kolana i oś kończyny. Jeśli właśnie deformację uznajemy jako czynnik uszkadzający łąkotkę, to po samej artroskopii łąkotka może się albo wcale nie wygoić, albo uszkodzić ponownie. Czy w takim razie w każdym przypadku uszkodzenia łąkotki należy korygować oś kończyny? Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. Tu każdy przypadek musi być analizowany indywidualnie. Musimy brać pod uwagę nie tylko stopień deformacji, ale i mechanizm urazu, rodzaj uszkodzenia, uszkodzenia towarzyszące, aktywność pacjenta, no i przede wszystkim jego oczekiwania. Nie umiem jednoznacznie powiedzieć, co w takiej sytuacji najbardziej jest wskazane. Naprawa bez korekcji deformacji kończyny jest postępowaniem szybszym i mniej obciążającym dla pacjenta, a będzie na pewno preferował takie postępowanie, jednak problem w krótkim czasie może nawrócić. Pacjent musi być więc uświadomiony o możliwych następstwach takiego leczenia. A postępowanie z korektą osi będzie bardziej rozległe, trudniejsze w postępowaniu po operacji, wymagające dłuższego czasu do powrotu do sprawności. A długofalowo rokuje jednak lepiej. Tak więc uszkodzenie łąkotki przy deformacji osi kończyny może, chociaż nie musi być wskazaniem do przeprowadzenia osteotomii. Mamy punkt 4. Wytarcie powierzchni chrzęstnych. Idziemy krok dalej. Powód 4 do prostowania nóg to wytarcie powierzchni chrząstki, czyli chrząstka pokrywa zakończenie naszych kości. A bez chrząstki stawy nie funkcjonują, a z uszkodzoną chrząstką funkcjonują źle. Jeśli nasz pacjent z krzywymi nogami lekceważy pojawiający się ból, nie naprawia uszkodzonej łąkotki lub jak powiedziałem naprawia, ale pierwotnie nie decyduje się na korektę osi, może dojść do uszkodzeń powierzchni chrzęstnych. Taka sytuacja nie pozostawia nam już niestety wyboru. Naprawa chrząstek, a przy okazji i łąkotek, bez korekcji deformacji nie daje szans powodzenia. A jeśli deformacja doprowadziła już do tak dużych uszkodzeń oryginalnych struktur, to możemy mieć pewność, że nasze regenerowane struktury, naprawiane łąkotki uszkodzą się w zasadzie zanim zaczniemy je dobrze używać. Oznacza to, że przed naprawą powierzchni chrzęstnych musimy być pewni, że nie ma zaburzeń mechanicznych, deformacji osi, a jeśli są, to należy je równocześnie skorygować. Powód 5. Przebyte uszkodzenie więzadła pobocznego. Wspomniałem już, że jaka by nie była deformacja, póki struktury stabilizujące staw są wydolne, a kolano ma szansę na prawidłowe działanie. W przypadku szpotawości wiele zależy od wydolności więzadła pobocznego strzałkowego, czyli więzadła pobocznej, zewnętrznej stronie kolana. Wypadki jednak chodzą po ludziach i ktoś ze szpotawością może doznać urazu skrętnego i wspomniane więzadło sobie uszkodzić. Czy takie więzadło może się wygoić? Zależy od stopnia uszkodzenia. Częściowe tak, a całkowite raczej nie. Nawet jeśli zacznie pojawiać się blizna, to nasz pacjent musiałby miesiącami nie stawać na nodze, aby więzadło miało szansę się przebudować i nie być we wczesnym okresie tworzenia blizny rozciągnięte poprzez wyginanie kolana do boku spowodowane osią szpotawą.
Jeśli więzadło poboczne nie wygoi się i będziemy myśleli o jego rekonstrukcji, a to również wynik takiego leczenia może być niesatysfakcjonujący z powodu nieprawidłowej biomechaniki. Wniosek: przy uszkodzeniu więzadła pobocznego zawsze należy sprawdzić oś kończyny, bo aby uzyskać dobry wynik leczenia, możemy być zmuszeni do wykonania korekcji osi razem z rekonstrukcją. Powód 6. Zwichnięcie rzepki w kolanie koślawym. Koślawość powoduje, że w naturalny sposób rzepka przy normalnym napięciu mięśnia czworogłowego jest ściągana do boku. Jeśli dodatkowo stopa przy zgiętym kolanie zostanie zrotowana na zewnątrz, to przy próbie nagłego wyprostowania kolana siła ściągająca rzepkę do boku może pokonać wytrzymałość więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego, przytrzymującego rzepkę w stawie. A dochodzi wówczas do zwichnięcia rzepki. Koślawość jest więc jednym z predysponujących czynników do niestabilności rzepki. A dopóki rzepka się nie zwicha, przeważnie nie ma problemu. Może co najwyżej dochodzić do tak zwanego zwiększonego czy wzmożonego bocznego przyparcia w stawie rzepkowo-udowym. Jeśli jednak dojdzie do zwichnięcia, to przy koślawości uszkodzone więzadełko ma znikome szanse na wygojenie się i dochodzi do przewlekłej niestabilności rzepki. Leczenie takiego stawu wymaga rozważenia potrzeby zlikwidowania koślawości, czyli wyprostowania nogi. Powód 7. Utrata wyprostu w kolanie. To może być kolejny powód do wykonania osteotomii. W 35. odcinku podcastu opowiadałem, dlaczego tak ważne jest, aby kolano się prostowało. Jeśli więc nie słuchałaś jeszcze tego odcinka, to gorąco Ci go polecam, bo pełny wyprost to chyba najważniejsza właściwość kolana. Jeśli oczywiście ma ono dobrze funkcjonować. A ktoś powie, że jak się nie prostuje, to trzeba iść na fizjoterapię i fizjoterapeuta po prostu kolano wyprostuje. I wcale nie mówię, że tak nie jest. Sam zaczynam od wysłania takiego pacjenta do zaufanego fizjoterapeuty. A niestety czasem kolana są już tak, że tak powiem, zapuszczone, że deficyt wyprostu jest po prostu sztywny i jakbyśmy się nie starali, to wyprost nie wraca. Z ograniczeniem wyprostu wiąże się zazwyczaj problem szpotawości lub koślawości i wtedy mamy już sytuację zaburzeń co najmniej w 2 płaszczyznach. Taka deformacja jest jak najbardziej wskazaniem do wcale niełatwego i nieoczywistego leczenia operacyjnego. Korekcja deformacji w 2 płaszczyznach wymaga zaawansowanej analizy kątów, odpowiedniego planowania przeprowadzenia płaszczyzny osteotomii, no i stopnia jej rozwarcia. Można śmiało powiedzieć, że bez planowania komputerowego precyzyjne przeprowadzenie takiego zabiegu nie jest możliwe. No i chyba cukiereczek na koniec. Powód 8. Poprawa estetyki, czyli brak akceptacji własnego wyglądu. Czy nogi można wyprostować, bo komuś się nie podobają? Nie bolą, dobrze działają, nie są uszkodzone i co? I mamy je operować? Temat zawsze kontrowersyjny. Wiadomo, że przecież przede wszystkim mamy nie szkodzić, primum non nocere. A przecież każda operacja to ryzyko powikłań. Zgoda, ale czym jest chirurgia plastyczna? Czy jak ktoś zmienia kształt nosa czy piersi, to jest bardziej usprawiedliwiony w stosunku do kogoś, komu nie podobają się jego nogi? Czy jak śliczna dziewczyna, młoda kobieta ma szpotawe kolana i wstydzi się założyć spódniczkę i z tego powodu ma kompleksy, to nie ma prawa do skorygowania tego defektu? Przykłady można mnożyć. Ja osobiście jestem zdania, że w takich sytuacjach każdy ma prawo do decydowania o swoim wyglądzie, swoim zdrowiu, a moim obowiązkiem jest poinformowanie go o możliwych następstwach, przedstawić mu wszystkie za i przeciw oraz zasugerować możliwie najlepsze rozwiązanie jego problemu. Nie tak dawno operowałem dziewczynę, która w celu skorygowania osi kończyny pokonała tysiące kilometrów, bo nikt w okolicy, gdzie mieszka, nie chciał jej pomóc. W tle właśnie widzicie, jak wyglądała przed i po operacji oraz jak funkcjonowała po zaledwie 3 miesiącach od operacji. Widzicie nagrany przez nią samą film, na którym zadowolona wspina się, skacze i podróżuje po swoich ukochanych parkach.
Taki widok powinien dodać otuchy wszystkim tym, którzy obawiają się, że osteotomia to skomplikowany zabieg, po którym mogą trafić na wózek. No to podsumujmy. 8 powodów, aby wyprostować krzywe nogi. 1. Ból kolana lub innych części kończyny po aktywnościach. 2. Ograniczenie w aktywnościach, które się kocha. 3. Uszkodzenia łąkotek, 4. Uszkodzenia chrząstek, 5. Uszkodzenia więzadła pobocznego, 6. Zwichnięcie rzepki w kolanie koślawym, 7. Utrata wyprostu oraz 8. Brak akceptacji swojego wyglądu. No i to już wszystko. Jeśli przychodzą Ci jeszcze jakieś inne powody do głowy, powody do prostowania deformacji nogi, to napisz proszę w komentarzu. Wierzę, że sytuacji, w których przydałaby się korekta, może być więcej. A może znasz kogoś, kto ma problem z krzywymi nogami, to podeślij mu proszę link do tego nagrania lub poproś o zapoznanie się z materiałem. Może będziemy mu mogli w ten sposób jakoś pomóc. A bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i jak zwykle życzę wielu udanych aktywności sportowych. Do usłyszenia.